Squier Telecaster Bass. Witam serdecznie na Overdrive Fan Studio. W dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tego jakże nietypowego basika od Squiera. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za czołóweczką zaczynamy prezentację. No i dzień dobry, witam za czołóweczką, no i patrzcie, cóż to ja mam za cudo. Jest to, słuchajcie, właściwie chyba jeden z nowszych Squierów, z nowszych basików, Telecaster Bass, no ale wiem, że co po niektórzy zastanawiają się, ale no po co tutaj tak to nazywać, przecież to wygląda praktycznie jak ten stary Precision Bass. I tutaj wypadałoby zrobić troszeczkę historii. Oczywiście, że tak. Pierwsze gitary typu Precision Bass właściwie miały dokładnie taki sam kształt, nawet kwestia główki. Miały tutaj jeden tylko przetworniczek do grania, no taki single coil, jedna cewka. Tego typu precki były w 1951 roku. No, Precision Bass w trakcie troszeczkę się zmieniał i ostatecznie w 1957 nabrał ten kształt, z którego tak naprawdę wszyscy teraz gitary typu Precision Bass znamy. Natomiast no, ten projekt nie został zapomniany i właśnie w 1968 roku z powrotem powrócono właśnie do tego kształtu, ale że Precision był już ten nowy, prawda? No to z uwagi na to, że jakby pierwszy bas typu Precision no jest jakby najbliższy Telecasterowi, no to zrobiono właśnie w 1968 roku Telecaster Bass, czyli coś takiego, ale uwaga, też z tą jedną ceweczką. I tak naprawdę wielu basistów używających tego Telecaster Bass właśnie gra na tego typu instrumencie. Natomiast najistotniejsze miało miejsce w 1972 roku, to wtedy właśnie zastąpiono pickguard tym takim humbuckerem. Zresztą on był przy współpracy z tym gościem, który puffy robił i ten humbucker Mad Buffer, niektórzy czasami nazywają, że właśnie z uwagi na to, że jest przesunięty z tej strony, ma strasznie dużo tej kluchy, tego mułu. No i tak w tym momencie te basy typu Telecaster są próbowane. A produkcja tych basów zakończyła się właściwie w 1979 roku. No, nie były zbytnio popularne, ale z uwagi na to, że dużo osób chciało do nich wracać, to firma wielokrotnie gdzieś tam robiła jakieś specjalne reedycje. Dzisiaj też można kupić bas typu Telecaster właśnie od Fendera. Tutaj gdzieś wam nawet wrzucę jakąś przewidkę. Ale jak wiadomo, firma Squier, czyli te jakby tańsze odpowiedniki Fendera, wprowadziła nam właśnie, no chyba nie wiem, czy pierwszy raz, nie, chyba raz robiła jako Vintage Modified, ale dawno nie było po prostu na rynku z powrotem tych basów właśnie typu Telecaster od Squiera. A co my tutaj mamy? Korpusik z Topoli z ładnym wcięciem na brzuszek, nie mylmy z telecasterowatą gitarą, która miała grubą dechę. Tak jak już wspomniałem, jeden taki gruby, wielki przetwornik usytuowany tuż przy gryfie, kontrola głośności, jedna ton, czyli jeszcze można z mulącego zrobić bardziej mulący. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Gryfik, który ma 20 progów. Progi takie dość wąskie, ładnie wypolerowane, zresztą cały gryf klonowy, robiony w tym takim stylu na wysoki połysk. No bardzo ładnie się to świeci, bardzo ładnie prezentuje. Główka ścięta tutaj, mniej kojarzona właśnie z preckiem, bardziej właśnie z gitarami typu Telecaster, zresztą to jest nawiązanie. Klucze bardzo ładne, otwarte, klasyczne, takie fenderowskie. No i tutaj radius jest chyba 9,5 cala. Tak, 9,5 tutaj już w tych nowych wersjach tak robią. Co jest ważne, gryf tutaj, słuchajcie, nie jest jakoś mega gruby. Niby w specyfikacji napisali 41,3. Zaraz się utwierdzę, czy to prawda, czy nie, o ile moja przyjaciółka suwmiarka gdzieś tutaj mi się pojawi. Ostatnio wszystko pogubiłem, wiecie? No 41,4, więc nie jest powiedzmy taki gruby, jak czasami zdarzało się właśnie w tych odmianach Precision Bass wyglądających w
ten sposób. Jak wam się podoba? To jest niby vintage white. Tak, to jest white. No nie jest żółty, to jest vintage white. Jeszcze chyba występuje jako podpalany. Basik kosztuje około 2000. Tak mniej więcej jego cena tak się oscyluje. No i zobaczmy, jak to gra. Aktualnie jestem na wzmacniaczu Fender Rumble. Foteczka z ustawieniami gdzieś tam wam jest wrzucona. Nie usłyszycie tego dźwięku, który ja słyszę, ale ja naprawdę słyszę, jak mi tutaj podłoga się trzęsie, jak to wszystko muli. Jestem przyzwyczajony, żeby tutaj kciuk trzymać, a trzymając tutaj też jeszcze bardziej ocieplamy to brzmienie. Jakby jeszcze tego tonu ściągnąć. Patrzcie, ton na 0. Aż tak dużej różnicy ja przynajmniej nie słyszę. Może kostką. Tutaj już dzymdzolenie kostki daje tą górkę. Natomiast słuchajcie, zmienię trochę ustawienie wzmaka, bo miałem mimo wszystko trochę podbitą górkę i kontur zrobiony, a teraz nie mam. Teraz mam brzmienie vintage. Dobra, jakby tak miało być naturalnie ustawienia zerowe wzmaka to teraz. Zastanawiam się, czy nie przywalam wam sygnału za bardzo, ale chyba jest na granicy. Ale ja i tak bardziej lubię z tym konturem. Ale świetnie ten bas się odzywa. Góry to ten dół nie znika. Teraz dałem low na 0. No. Chyba niektórzy kupują taki bas po to, żeby po prostu nam się wszystko trzęsło. Teraz słuchajcie, włączymy sobie drive'a. Nie?
mniej tego drive'a. No, można się pobawić. O ile ciekawe, że na przykład na koncercie wchodzicie czymś tak, mi akustyk mówi: o panie, za dużo kluchy, proszę ściągnąć, albo zaraz ciach. Podbijam i ucinam niektóre częstotliwości. Z automatu jestem w D. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania, bo w sumie o tym zapomniałem, to naprawdę jest to ładnie wykonane. Ja mówię, Squire'ki lubię. Ta seria Classic Vibe naprawdę jest bardzo fajna i tu się wszystko zgadza. Naprawdę się wszystko zgadza, jeśli chodzi o wykończenióweczkę. Natomiast teraz wrzucam Wam, nagrałem przed szykowaniem się właśnie z podkładem, jak tam się troszeczkę wygłupiam, znaczy z podkładem. Puściłem automat jakiś, zaprogramowałem. Nie korzystam póki co z AI-ków, także sam ułożyłem klacuszki, puściłem i do tego po prostu Wam taką surowiznę zagram. No zresztą właśnie dlatego też Wam mówię, że tej kluchy możecie nie słyszeć, którą ja tutaj słyszę, no bo odsłuchiwałem w trakcie przed nagrywaniem tego, to co nagrałem tą z bębnami. Jeszcze z przesterkiem też na kosteczce coś tam wydzoliłem. Słuchajcie, mi się podoba na tyle, że ten basik, słuchajcie, w tym momencie postanowił przywalić mojemu Messingerowi.
Ale no cóż, tak też bywa. Słuchajcie, basy kosztują około 2000 zł. Ja akurat kupiłem na Tomaniku. Jeżeli macie ochotę, no to macie link w opisie do zakupu. Zresztą pamiętajcie, że kupując czy to, czy cokolwiek innego, przekierowując się przez te moje linki, które są pod filmami, wspomagacie moją działalność. A tym, którzy już to zrobili, bo czasami piszecie do mnie wiadomości, hej, kupiłem coś z twojego linka, super, tam kanał, bla, 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 cieszę się, że mogę chociaż zakupami ci pomóc, no to super, mega serdecznie Wam dziękuję, jesteście fantastyczni. Natomiast basik macie możliwość wypożyczenia na muzycznegraty.pl, tak samo jak wiele innych ciekawych basów, gitar, handpanów, perkusji i innych tematów. A ja, moi drodzy, kończę, czy nie z Wami, kończę ten materiał. Se po prostu pogram, bo bardzo mi się podoba. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie patronom kanału. Dziękuję za to, że wspieracie mnie również w taki sposób. To jeszcze, no nie chcę powiedzieć, że jeszcze bardziej dla mnie znaczy, no ale jak ktoś przeznacza tam jakieś środki, nie wiem, 5 zł miesięcznie, 10 zł, niektórzy 30, czyli tam złotóweczkę dziennie, czy 2 dziennie na rozwój kanału, no to już w ogóle mega. Ale możecie nadal wesprzeć mnie właśnie, czy poprzez zakupy, jak wspomniałem wcześniej. Ale pamiętajcie, że dobry komentarz, łapeczka, subskrypcja, podbicie, to też wszystko jest ważne. Wtedy algorytm pozycjonuje, film dociera do większej ilości osób i kanał się również rozwija, więc napiszcie w komentarzu cokolwiek. Możecie napisać dlaczego ten bas według Was jest przepiękny, a dlaczego paskudny. Także piszcie. A ja zapraszam Was do kolejnych materiałów na Overdrive Fan Studio. Jak lubicie social media, to wbijcie jeszcze na Instagrama, TikToczka, Facebooczka i to by było na tyle. Ja miałem przeogromny fan grając na tym basie.